Hej, cześć, witam Was moi drodzy bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku będzie mowa o Michaelu Jacksonie. Tym razem odcinek będzie o okresie Thrillera. Zapraszam Was moi drodzy bardzo serdecznie do oglądania i odsłuchania. 1982-1986 okres Thrillera. W 1982 roku nakładem wytwórni MCA Records ukazał się audiobook ze słuchowiskiem opartym na muzyce i dialogach z filmu Stevena Spielberga E.T. z Jacksonem jako narratorem. Płyta E.T. The Storybook Album została uhonorowana nagrodą Grammy za najlepszy album dziecięcy. W tym samym roku premierę miał utwór Diany Ross Mescals, napisany i wyprodukowany przez Jacksona. Jackson w kwietniu 1982 roku w Westlake Studios w Los Angeles rozpoczął sesje nagraniowe do nowego albumu, nad którym ponownie pracował z Quincy Jonesem jako współproducentem. 30 listopada 1982 pod szyldem wytwórni Epic Records wydał album pod tytułem Thriller, który utrzymywał się na liście sprzedaży Billboard 200 przez 122 tygodnie, w tym przez 37 tygodni na pierwszym miejscu. Album okazał się ogromnym sukcesem komercyjnym i artystycznym. Do lutego 1984 roku rozszedł się w 27 milionach egzemplarzy, dzięki czemu został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedająca się płyta wszechczasów. Zaś do stycznia 2009 sprzedał się w 109 milionach egzemplarzy, osiągając najlepsze wyniki sprzedaży w historii fonografii. A do czerwca 2009 uzyskał tytuł 28-krotnie platynowej płyty tylko w Stanach Zjednoczonych. Thriller uczynił Jacksona ikoną światowej popkultury, a redakcja Rolling Stone okrzyknęła go największą gwiazdą uniwersum muzyki pop. Magazyn Time w 1984 roku szacował dochody uzyskane ze sprzedaży albumu na 4 miliardy 100 milionów dolarów. Thriller pomógł też czarnoskórym muzykom w ponownej, szerszej prezentacji ich utworów w głównych stacjach radiowych. Album w okresie jego największej popularności został entuzjastycznie przyjęty przez słuchaczy na całym świecie. Stał się również pierwszym albumem w historii, z którego 7 singli The God Is Mine, duet z Paulem McCartneyem, Billie Jean, Beat It, Wanna Be Starting Something, Human Nature, P.E.T. Pretty Young Thing i Thriller znalazło się w pierwszej dziesiątce listy Billboard Hot 100. Do singlowych utworów nakręcił teledyski trwający 14 minut i zrealizowany za $500,000. Wideoklip do tytułowego singla został wyjątkowo dobrze przyjęty przez krytyków i widzów. Masowa emisja teledysków MTV i jego duża popularność doprowadziła do wydania na kasetach wideo krótkometrażowego filmu dokumentalnego Making Michael Jackson's Thriller, który stał się najlepiej sprzedającą się kasetą domowego wideo w historii. Odnotowano jego sprzedaż ponad 1 milion egzemplarzy. Rękawica Jacksona wykonana z kryształu górskiego i kostium, w którym wystąpił w teledysku do Thrillera, m.in. przykrótkie spodnie i białe skarpety, stały się znakami rozpoznawczymi jego stylu. Teledysk do Billie Jean był z kolei pierwszym wideoklipem afroamerykańskiego wykonawcy regularnie wyświetlanym w MTV.
25 marca 1983 roku Jackson zaśpiewał utwór podczas koncertu Motown 25 Yesterday, Today, Forever, a w trakcie występu zaprezentował specyficzny sposób poruszania się po scenie, tak zwany moonwalk, który stał się jego znakiem firmowym. W lutym 1984 Jackson odebrał 8 nagród Grammy, 7 za Thrillera i 8 za E.T., bijąc rekord największej liczby zdobytych nagród w jednym roku. W tym samym roku otrzymał 8 American Music Awards, w tym specjalną nagrodę za zasługi, oraz 3 MTV Video Music Awards. Jesienią 1985 nabył za 47,5 miliona dolarów większość udziałów w koncernie ATV Music Publishing, który posiadał prawa do większości piosenek zespołu The Beatles. Posunięcie to zdenerwowało Paula McCartneya, jednego z twórców The Beatles, który w przeszłości również próbował nabyć prawa do katalogu. Ironią w tej sprawie było to, że to McCartney pierwszy zwrócił uwagę u Jacksona, jak duże zyski mogą płynąć z posiadania praw do piosenek Beatlesów, co skłoniło Jacksona do ich zakupu. Sprawa doprowadziła do zakończenia współpracy artystycznej Jacksona i McCartneya. Liczne doniesienia prasy brukowej o zachowaniu Jacksona, niekiedy inspirowane przez samego artystę, m.in. rzekomym sypianiu w komorze tlenowej, o podwyższonym ciśnieniu w celu zatrzymania procesu starzenia, zakupie kości Josepha Merricka, zamawianiu rytuału voodoo u afrykańskiego szamana i deklaracjach o komunikowaniu się z duchem Johna Lennona, a także częstym pokazywaniu się w miejscach publicznych, przebraniu, mocno nadszarpnęły wizerunek artysty i spowodowały, że prasa nadała mu pejoratywny przydomek Waka Jocko, szurnięty Jackson. W późniejszych latach kilkukrotnie otrzymał tytuł najgłupszego Amerykanina, The Most Foolish American, w internetowych plebiscytach. W styczniu 1984 wystąpił w filmie reklamowym koncernu Pepsi, który został sponsorem nadchodzącej trasy koncertowej Jacksona i The Jackson 5. Wybuch iskier ze specjalistycznego urządzenia w trakcie zdjęć spowodował zapalenie się włosów Jacksona, w wyniku czego artysta doznał poparzeń drugiego stopnia w pobliżu ciemienia i trzeciego stopnia na jego środku. Firma Pepsi wypłaciła mu 1,5 miliona odszkodowania, które Jackson przekazał szpitalowi Broadman na utworzenie Centrum Leczenia Oparzeń imienia Michaela Jacksona. Po wypadku zaczął przyjmować leki przeciwbólowe zawierające hydromorfon, od których wkrótce się uzależnił. W maju 1984 do sprzedaży trafiły lalki z podobizną Jacksona, które redakcja magazynu Time opisała jako niesamowicie seksowne, całkowicie bezpieczne. Od lipca do grudnia 1984 roku Jackson odbywał z braćmi trasę koncertową Victory Tour po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, na której występował jako główna gwiazda wieczoru. Po ostatnim koncercie trasy 9 grudnia 1984 publicznie ogłosił zakończenie kariery koncertowej przez The Jacksons 5. Zarobki z trasy, szacowane na około 5 milionów dolarów, przekazał na rzecz United Negro College Fund, organizację przyznającą stypendia czarnoskórym studentom, Fundusz Badań nad Nowotworem
i Camp Ronald McDonald for Good Times, organizatora obozów dla dzieci chorych na raka i ich rodzin. W 1985 został zaproszony do Białego Domu przez prezydenta Ronalda Reagana, który podziękował mu za użyczenie piosenki Beat It w radiowo-telewizyjnej kampanii przeciwko pijanym kierowcom. W tym okresie cieszył się wyraźnym spadkiem popularności. Sytuację zmieniło wydanie przebojowego singla charytatywnego We Are The World, który stworzył z Lionelem Richiem, by zwrócić uwagę opinii publicznej na problem głodu w Afryce Wschodniej i pomógł w zdobyciu funduszy na walkę z nim. Za utwór otrzymał nagrodę Grammy za piosenkę roku. We Are The World stał się jednym z 5 najlepiej sprzedających się singli wszechczasów, rozchodząc się w nakładzie ponad 20 milionów egzemplarzy, przy czym tylko do końca 1985 sprzedano 3 miliony sztuk singla, co przyniosło 40 milionów dolarów na rzecz głodujących mieszkańców Etiopii. Zagrał bohaterskiego wojownika kosmosu w trójwymiarowym filmie krótkometrażowym Francisa Forda Coppoli Kapitan Io, wyprodukowanym przez George'a Lucasa za 20 milionów dolarów, co uczyniło z niego wówczas najdroższy film w historii kina. Film ten był wyświetlany wyłącznie w Disneylandzie od 18 września 1986 do 7 kwietnia 1997. W filmie pojawiły się dwie premierowe piosenki Jacksona, Another Part of Me, później umieszczona na albumie Bad, i We Are Here to Change the World, która oficjalnie ukazała się dopiero w 2004 roku na składance przeboju pod tytułem Michael Jackson The Ultimate Collection. Również w 1986 Jackson wypuścił do sprzedaży linię perfum Magic Beat, którą stworzył dla marki Max Factor. 1982-1986, the Thrillera period. In 1982, MCA Records released an audiobook of a radio play based on music and dialogue from Steven Spielberg's film E.T. With Jackson as a narrator. The album E.T. The Storybook album won a Grammy Award for Best Children's Album. That same year, Diana Ross released the song Masculine, written and produced by Jackson. In April 1982, Jackson began recording sessions for a new album at Westlake Studios in Los Angeles, where he again worked with Quincy Jones as CEO producer. On November 30, 1982, he released the album Thrillera under Epic Records, which charted on the Billboard 200 for 122 weeks, including 37 weeks at number one. The album was a huge commercial and artistic success. By February 1984, it had sold 27 million copies, earning it a Guinness World Record as the best-selling album of all time. By January 2009, it had sold 109 million copies, achieving the best sales results in the history of the record industry. By June 2009, it had been certified 28 times platinum,
in the US alone. Thriller made Jackson an icon of global pop culture, and Rolling Stone hailed him as the biggest star in the pop music universe. In 1984, Time magazine estimated the album sales at 4.1 billion. Thriller also helped African American musicians gain wider exposure to mainstream radio. The album was enthusiastically received by listeners worldwide during its peak popularity. It also became the first album in history to have 7 singles. Dagger is Mine, a duet with Paul McCartney, Billie Jean, Beat It, Wanna Be Starting Something, Human Nature, P.T., Pretty Young Thing, and Thriller reached the top 10 on the Billboard Hot 100. He directed the music videos for the singles. The 14-minute video for the title single made for 500,000 was exceptionally well received by critics and audiences. The music video's massive airplay on MTV and its widespread popularity led to the release of a short documentary film, making Michael Jackson's Thriller, which became the best-selling home video in history, selling over 1 million copies. Jackson's Rhinestone Globe and the costume he wore in the Thriller video, including short pants and white socks, became trademarks of his style. The video for Billie Jean was the first music video by an African American artist to be regularly shown on MTV. On March 25, 1983, Jackson performed the song during the Motown 25 Yesterday, Today, Forever concert, and during the performance, he demonstrated a unique way of moving on stage, the so called moonwalk, which became his trademark. In February 1984, Jackson received 8 Grammy Awards, 7 for Thriller and 8 for E.T., breaking the record for the most awards won in a single year. That same year, he received 8 American Music Awards, including a special award of merit and 3 MTV Video Music Awards. In the fall of 1985, he acquired a majority stake in ATV Music Publishing, which owned the rights to most of the Beatles songs for 47.5 million. This move injured Paul McCartney, one of the creators of the Beatles, who had also tried to acquire the rights to the catalog in the past. The irony was that it was McCartney who first pointed out to Jackson the potential profits from owning the rights to Beatles songs, which prompted Jackson to purchase them. The case led to the end of Jackson and McCartney's artistic collaboration. Numerous tabloid press reports about Jackson's behavior, sometimes inspired by the artist himself, including his alleged sleeping in a high pressure oxygen chamber to stop the aging process, purchasing the bones of Joseph Merrick, commissioning a voodoo ritual from an African shaman, and declarations of communicating with the spirit of John Lennon, as well as his
frequent appearances in public, and this was severely damaged the artist's image and led to the press giving him the pejorative nickname Wacko Jacko. In later years, he was repeatedly named the most foolish American in online polls. Wacko Jacko, English Wacky Jackson. In January 1984, he appeared in a commercial for Pepsi, which sponsored Jackson and the Jackson 5's upcoming tour as perks from a specialist device during filming ignited Jackson's hair, causing him to suffer second-degree burns near the crown and third-degree burns in the middle. Uh, Pepsi paid him 1.5 million in compensation, with Jackson donated to Broadman Hospital to establish the Michael Jackson Burn Center. After the accident, he began taking painkillers containing hydromorphone, to which he soon became addicted. In May 1984, dolls featuring Jackson's likeness went on sale. Time magazine described them as incredibly sexy, completely safe. From July to December 1984, Jackson toured the US and Canada with his brothers on the Victory Tour, where he headlined the evening after the tour's final concert on December 9th, 1984. He publicly announced the end of the Jackson's Five's performing career. He donated his earnings from the tour, estimated at approximately 5 million, to the United Negro College Fund, an organization providing scholarships to black students, a cancer research fund, and Camp Ronald McDonald for Good Times, an organizer of camps for children with cancer and their families. In 1985, he was invited to the White House by President Ronald Reagan, who thanked him for using the song Beat It in a radio and television campaign against drunk driving. During this period, he experienced noticeable decline in popularity. The situation changed with the release of the hit charity single We Are the World, which he created with Lionel Richie to draw public attention to the problem of famine in East Africa and help raise funds to fight it. The song won him a Grammy Award for Song of the Year. We Are the World became one of the five best-selling singles of all time, selling over 20 million copies, with 3 million sold by the end of 1985 alone, raising 40 million for the starving people of Ethiopia. He played the heroic space warrior in Francis Ford Coppola's 3D short film Captain EO, produced by George Lucas for 20 million, making it the most expensive film in cinema history at the time. And
A film was shown exclusively at Disneyland from September 18th, 1986 to April 7th, 1997. The film featured two of Jackson's premier songs, Another Part of Me, later included on the album Bed, and We Are Here to Change the World, which was not officially released until 2004 on the hits compilation Michael Jackson The Ultimate Collection. Also in 1986, Jackson launched the Magic Bit perfume line, which he created for Max Factor Band. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Thanks, goodbye, see you later.